Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o jednym z najważniejszych przyrządów w każdym warsztacie, a mianowicie o krótkiej mierze zwijanej. Krótkie miary zwijane to jeden z najpopularniejszych przyrządów pomiarowych, które swoje zastosowanie znajduje w praktycznie każdym warsztacie, w każdej branży, ale też często używany jest na co dzień w domu. Niektórzy wychodzą z założenia, że nie warto na taką miarę wydawać zbyt dużo pieniędzy. Jednak te najtańsze sprzęty, jak widać na moich zdjęciach, potrafią łatwo i szybko się niszczyć nawet po kilku życiach i brak na nich często deklaracji zgodności z normami. Dlatego czasami warto się zastanowić i wybrać coś, co niekoniecznie musi być dużo droższe, ale będzie odpowiednio dobre jakościowo i będzie mogło być użytkowane przez długi czas. W tym filmie opowiem o tym, na co można zwrócić uwagę, kupując krótką miarę zwijaną. Omówię po kolei jej elementy oraz cechy. Na początek zacznę od taśm. Pierwsza różnica między miarami to dokładność przyrządu. W swoich regulacjach Unia Europejska wyróżnia 3 klasy dokładności. Od pierwszej dla miar najbardziej precyzyjnych, po trzecią dla najmniej precyzyjnych. Przy czym tradycyjne krótkie miary zwijane zwykle są w klasie pierwszej lub drugiej. We właściwej dyrektywie, a także rozporządzeniu polskiego ministra gospodarki zdefiniowane są maksymalne błędy pomiaru. Zależne są one od mierzonej długości. I tak w klasie pierwszej dopuszczalny jest błąd 0,1 mm plus 0,1 mm na każdy rozpoczęty mierzony metr. W przypadku klasy drugiej błąd ten wynosi 0,3 mm plus 0,2 mm na każdy rozpoczęty mierzony metr. Należy pamiętać, że błąd ten można popełnić w każdą ze stron. Przykładowo oznacza to, że mierząc odcinek o długości krótszej niż metr, możemy popełnić błąd plus minus 0,2 mm w przypadku miary klasy pierwszej lub plus minus 0,5 mm w przypadku klasy drugiej. Dla 5-metrowej miary maksymalny błąd zaś, który można popełnić mierząc te najdłuższe odcinki, wynosi plus minus 0,6 mm w przypadku klasy pierwszej oraz plus minus 1,3 mm w przypadku klasy drugiej. Oznacza to, że dwie 5-metrowe miary w klasie pierwszej mogą się różnić wskazaniami maksymalnie o 1,2 mm, a w przypadku klasy drugiej ta maksymalna różnica to już 2,6 mm. Dlatego tak istotne jest, aby w swoich pracach używać tej samej miary w ramach jednego projektu, a gdy z jakiegoś powodu chcemy lub musimy ją zmieniać, to warto wyposażyć się w kilka takich samych miar pochodzących z jednej partii produkcyjnej. Druga różnica to długość nominalna, czyli maksymalna długość, jaką możemy daną miarą zmierzyć. Dawne rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej regulowały, jakie długości mogą mieć miary. Obecnie obowiązujące przepisy nie definiują dopuszczalnych długości. Niemniej jednak typowo miary zwijane mają długość 3, 5 lub 8 metrów. Zdarzają się jednak zarówno krótsze, jak i dłuższe modele. Oczywiście w naszym regionie najpopularniejsze są miary metryczne, ale występują też miary ze skalą imperialną lub takie, które mają nadrukowane obie te skale. Aby w trakcie pomiaru można było utrzymać taśmę w powietrzu, jest ona specjalnie wyprofilowana. Wygięcie błóg pozwala na wyciągnięcie stalowej taśmy nawet na kilka metrów. Oczywiście jest to zależne od szerokości taśmy. Ta zwykle idzie w parze z długością nominalną, chociaż nie musi być to reguła. Szerokość taśmy sięga zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu milimetrów. Dla długości nominalnych do 3 metrów włącznie miary zwykle mają od 12 do 16 mm szerokości, a te od długości 5 metrów i powyżej mają szerokość zwykle od 19 do 32 mm. Taśma najczęściej ma kolor żółty, rzadziej zdarzają się białe. Nadruki z podziałką są głównie czarne i czerwone. Najczęściej czerwonym kolorem oznacza się kolejne dziesiątki centymetrów. Dzięki temu zarówno taśma, jak i jej opis zwykle dobrze kontrastują z otoczeniem i są bardzo czytelne. Na niektórych taśmach podziałka zostaje też naniesiona na spodnią jej część, ale gro miar jest jednostronnych. Aby nadruki pozostawały jak najdłużej widoczne i wyraźne, producenci pokrywają swoje taśmy specjalnymi powłokami. Z jednej strony pojawiają się warstwy matowiące, które minimalizują refleksy świetlne, a z drugiej np. pokrycia nylonowe, które chronią wierzch przed wycieraniem się i korozją.
Aby wygodniejszy był odczyt wyniku pomiaru, czasem producenci stosują specjalne wskaźniki. Niektóre miary mają też elektroniczny odczyt długości. Na koniec warto wyjaśnić, co oznaczają opisy znajdujące się na początku taśmy. Ich obecność wynika najczęściej z odpowiednich przepisów, o których już wspominałem. Na taśmie znajdziemy często nazwę lub logo producenta, długość nominalną, oznakowanie CE informujące o zgodności produktu z odpowiednimi normami europejskimi, dodatkowe oznaczenie metrologiczne składające się z litery M i 2 ostatnich cyfr roku produkcji, numer jednostki notyfikowanej, która dokonała sprawdzenia zgodności z odpowiednimi normami, klasę dokładności. Może też pojawić się informacja o temperaturze odniesienia oraz sile obciążenia, przy czym jeśli tych informacji brak, to miara powinna być sprawdzana w temperaturze 20 stopni Celsjusza i przy maksymalnej sile obciążenia 50 N. Kolejny istotny element to hak, zwany też zaczepem mierniczym. Jest on zwykle metalowy i przymocowany do taśmy za pomocą 2 lub 3 nitów. Powinien być ruchomy, bowiem gdy robimy pomiar wewnętrzny, koniec haczyka powinien schować się pod taśmę, a gdy z kolei robimy pomiar zewnętrzny, podziałka powinna zaczynać się zaraz za haczykiem. Ułożenie tego zaczepu może delikatnie utrudniać odczyt długości na samym początku taśmy, zwykle na odcinku około 1,5 cm. Dlatego producenci stosują kilka metod, aby mimo wszystko korzystanie z podziałki było wygodne w całym zakresie. Na przykład na haczyku wybijane jest orientacyjne położenie 1 cm, stosowane są zaczepy z tworzywa z przeźroczystą częścią wierzchnią, albo wierzchnia część zaczepu jest odpowiednio wyprofilowana, tak aby odsłaniać skalę. Oczywiście w przypadku najszerszych taśm tego problemu zwykle już nie ma. Przód zaczepu ma często wycięcie pozwalające zahaczyć go w gwóźdź lub wkręt. Niekiedy wyposażony jest też w magnes pozwalający przytrzymać przód taśmy. Spód zaczepu czasem jest delikatnie zaostrzony, aby można było nim zaznaczyć zmierzony odcinek. Znajdziemy też z wierzchu otwór, przez który możemy przeprowadzić np. ołówek w celu odmierzenia i zaznaczenia określonych odległości. Niektórzy producenci z kolei w podobnym celu montują ołówek na obudowie w miejscu wyjścia taśmy. Następnym istotnym elementem budowy miary zwijanej jest blokada. Krótkie miary zwijane wyposażone są w sprężyny, które cofają taśmę do środka obudowy. Dlatego miary wyposażone są też w tzw. ustalacze. Blokadę opuszczamy za pomocą specjalnego suwaka, znajdującego się nad wyjściem taśmy z obudowy. Czasem jego położenie może być ciut inne. W ofercie różnych producentów możemy też znaleźć miarę z automatyczną blokadą, którą po prostu zwalniamy przyciskiem. Oprócz tego niektóre miary zostały wyposażone w dodatkowe możliwości zatrzymywania wracającej taśmy. Milwaukee Stud ma specjalne wycięcie od spodu, aby móc odpowiednio blokować taśmę dociskając ją palcem, a zdarzają się też taśmy ze specjalnymi przyciskami typu stop, służącymi do tego samego celu. Ponieważ po zwolnieniu blokady szybko cofająca się taśma może doprowadzić do zniszczenia miary, producenci stosują tzw. zderzaki. Często są to elementy w formie minimalnie ruchomych wkładek, znajdujących się od spodu przyrządu przy wyjściu taśmy. W przypadku niektórych miar producenci zostawiają to miejsce gumowane, aby w ten sposób pochłaniać energię uderzenia haczyka o obudowę. Stosowanie tego typu rozwiązania nie jest jednak normą. Przyjrzyjmy się teraz obudowie. Jej rozmiar zależy w dużej mierze od długości i szerokości taśmy. Wielkość z kolei wpływa na ergonomię samej miary. Na naszą podstawową miarę warto wybrać przyrząd, który będzie dobrze leżał w dłoni. Zatem dokonując wyboru można zwrócić uwagę na wyprofilowanie obudowy. Nie zaszkodzi też, żeby miara miała odpowiednio odporną obudowę. Niektóre wykonane są z wytrzymałych tworzyw, inne posiadają ogumowanie. To drugie rozwiązanie często sprawia też, że taka taśma nie wyślizgnie się nam z ręki. Dobrze też, gdy na obudowie podana jest jej długość, tak aby wygodniej było wykonywać pomiary wewnętrzne. Nie trzeba wówczas wyciągać miary poza mierzony obszar. Wystarczy pozostawić ją na środku, a odczyt skorygować o podaną wartość. W przypadku widocznej miary Solar zastosowano specjalną odchylaną klapkę.
Dzięki takiemu zabiegowi długość, o którą należy skorygować pomiar, to 100 mm, a zatem okrągła wartość, łatwa do szybkiego uwzględnienia. Na obudowie znajdziemy też elementy ułatwiające transport. Przede wszystkim jest to klips do paska. Warto upewnić się, że zaczepia się go wygodnie. Oprócz różnego wyprofilowania blaszki, zaczepy te czasem posiadają wypustki, które z kolei przeciwdziałają łatwemu spadaniu miary z paska. Jednak według mnie chyba najlepsze rozwiązanie jest to stosowane przez Solę i Hultafors. Specjalny zewnętrzny klips zakładany na pasek, do którego wpinamy miary wyposażone w odpowiednie kółko. Oczywiście w przypadku wymienionych marek możemy te uchwyty stosować zamiennie, gdyż tak naprawdę miary dla nich od lat produkuje brytyjska firma Fisko. Część miar wyposażonych jest dodatkowo w smycz. Zwykle jest ona jednak z kiepskiej jakości tworzywa, które dodatkowo łatwo pęka. Niemniej jednak dosyć sporo miar posiada przynajmniej otwory pozwalające na założenie smyczy. Podsumowując, wybierając miary niekoniecznie musimy rezerwować spory budżet, warto jednak kilka chwil poświęcić i dokonać przemyślanego wyboru, również patrząc na sprzęty z perspektywy wykonywanych zadań. Dobrze wyposażyć się w miarę 5-metrową o odpornej obudowie z klipsem łatwo zaczepianym na pasek. Taśma nie musi być w klasie pierwszej, ale dobrze by posiadała deklarację zgodności z normami Unii Europejskiej.